Jakie jest BMW serii E60 po latach? Czy zachowało charakter poprzednika? Jakie ma wady i zalety? Oraz czy chip tuning w tak dojrzałym aucie ma sens? O tym wszystkim dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a Wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy. Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. Dzięki uprzejmości Jacka dzisiaj przyjrzymy się bliżej BMW serii 5 o kodzie E60, ale zacznijmy od cofnięcia się w czasie. Na początku lat 70. BMW postanowiło zmienić i ujednolicić nazewnictwo swoich nowych modeli, dzieląc je na jasno określone klasy. Pojawiły się modele 3, 5 i 7, a kolejne cyfry w nazwie oznaczały pojemności zamontowanych pod maskami silników. Seria 5, która pojawiła się w 1972 roku, była u Bawarczyków reprezentantem klasy średniej. Do czasu wejścia na rynek dzisiejszego bohatera odcinka powstały 4 generacje piątki, bardzo dobrze oceniane i przyjmowane przez klientów. Po premierze E60 pojawiły się głosy, że jej poprzedniczka E39 jest ostatnim prawdziwym BMW. Na marginesie to samo mówiono o klasie 7 w nadwoziu E38. Na negatywne opinie wpływ miała głównie kontrowersyjna stylistyka wprowadzona przez zespół Chrisa Banglo, jak również nowe rozwiązania techniczne z tymi proekologicznymi na czele. Czas pokazał, że część obaw się sprawdziła, ale seria E60 stała się i tak obiektem pożądania dla wielu osób. Przyznaję, że kiedy zobaczyłem pierwsze oficjalne zdjęcia E60, sam pomyślałem, że to koniec piątki. Przede wszystkim bardzo nowatorski zdawał się przód z wymyślnie wyprofilowanymi lampami, które odbierały trochę surowości rekinowatym spojrzeniom starych BM-ek. Bryła nadwozia była przełamana ostrymi liniami. Zmienił się również tył, wyposażony w nowego rodzaju lampy, które akurat od początku wydawały mi się dobrze dopasowane i bardzo rasowo wyglądały po zmroku. Na szczęście, pomimo wielu wizualnych nowinek, w E60 zachowano odpowiednie dla marki proporcje i całość pod każdym kątem wygląda równie dobrze. Wadą pierwszych wersji E60 były zbyt małe w stosunku do nadwozia standardowe koła. W aucie Jacka ten problem nie występuje. Moim zdaniem zamontowano tu najlepiej wyglądający wzór felgi do tego modelu. Ma on oznaczenie Styling 128. Felgi mają rozmiar 19 cali i szerokość odpowiednio 8,5 na przodzie i 9,5 na tyle. Opony przednie są szerokie na 245 mm, a na tylnej osi jeżdżą 275 mm walce. W środku BMW jest bardziej przestronne niż w starszej wersji, chociaż wyraźne dopasowanie do kierowcy w modelu E39 miało w sobie to coś, czego tu brakuje. W E60 będzie nam za to zdecydowanie luźniej. Wersje z manualną skrzynią biegów, ze względu na położenie pedałów i kierownicy oraz dość daleki zakres działania sprzęgła, nie przypadną do gustu niskim osobom. W przypadku automatu nie musimy się na szczęście tym martwić. Materiały użyte do produkcji deski rozdzielczej są przeważnie niezłej jakości, ale w najtańszych wersjach, np. kierownica bez przycisków sterowania, straszy tandetnym plastikiem. Skórzana tapicerka w autach z tych lat to już nie to co kiedyś. Jest sztywna, gruba i żeby choć trochę przypominała w dotyku skórę ze starych luksusowych samochodów, trzeba o nią wyjątkowo dbać. HUD, czyli Head Up Display, jest jednym z tych udogodnień, które mają z jednej strony ułatwić jazdę i uczynić ją bezpieczniejszą, ale przynajmniej na początku fakt, że na szybie odbywa się właśnie projekcja różnych napisów i piktogramów, jest na tyle rozpraszający, że nie zwracasz uwagi na nic innego. System iDrive w tej generacji piątki kierował nas nieuchronnie w stronę zamknięcia dosłownie każdej regulacji dostępnej w aucie w jednym miejscu. Tutaj jest jeszcze możliwość sterowania dużym okrągłym joystickiem. Jak wiadomo, to już się zmieniło i obecnie samochody tworzy się dla ludzi, którzy uwielbiają sobie macać i mazać palcami po wszechobecnych ekranach. Silnik w piątce Jacka to wywodzący się z legendarnej już konstrukcji M57N2 3-litrowy diesel o mocy 197 koni i 400 Nm. Właściciel uznał jednak, że to za mało i BMW przeszło kurację wzmacniającą za pomocą chip tuningu.
Aktualne parametry to 261 koni i 568 Nm. Auto można podrasować jeszcze bardziej, osiągając nawet 350 koni, ale już pierwszy stopień podrasowania silnika jest bardzo odczuwalny. Auto ma bardzo przyjazną charakterystykę. Przy normalnej jeździe jest żwawe i elastyczne, tak jakbyśmy tego chcieli. Natomiast wklepanie gazu w podłogę i użycie przycisku kickdown powoduje przejście na kolejny poziom. Seryjny układ hamulcowy nie ma problemów z poradzaniem sobie z polepszonymi osiągami, chociaż jak wszystko w tym aucie musi być złożone z wymienianych regularnie dobrych jakościowo komponentów. Automatyczna skrzynia biegów marki ZF, jedyne właściwe rozwiązanie w tym aucie, w wersji po lifcie obsługiwana jest za pomocą znanego z innych modeli marki joysticka. Sprawuje się bez większego problemu, od czasu podniesienia parametrów silnika nie wymagała żadnej ingerencji. O tak oczywistej sprawie jak zadbanie o wymianę oleju z właściwym filtrem nie trzeba, myślę, wspominać. Jacek twierdzi, że auto mimo przeprowadzonych zmian nie jest specjalnie paliwożerne i przy spokojnej jeździe można zmieścić się w 8 litrach na setkę. Oczywiście przy regularnym wykorzystywaniu pełni możliwości podrasowanego silnika bez problemu uzyskamy wynik dwucyfrowy. Na szczęście, mimo wielu rewolucyjnych zmian, E60 zachowało jedną, być może najważniejszą cechę BMW – przyjemność z prowadzenia. Sprężystość wielowahaczowego zawieszenia, precyzja w zakrętach, pewność, że nasze polecenie wydane kierownicą będzie zrealizowane natychmiast i dokładnie tak jak tego chcemy, jest czymś, co zawsze wyróżniało produkty z Bawarii. Nowością był tu adaptacyjny układ kierowniczy. Wolna jazda powoduje, że potrzebny jest dużo mniejszy obrót kierownicą, żeby koła skręciły się maksymalnie. Wraz ze wzrostem prędkości system staje się mniej bezpośredni, żeby można było wykonywać drobniejsze korekty w czasie szybkiej jazdy. Kiedy o tym usłyszałem pierwszy raz, zdawało się, że zmienne przełożenie przekładni będzie bardzo wprowadzało w błąd, ale trzeba przyznać, że można się do tego szybko przyzwyczaić. I w warunkach poruszania się np. po ciasnym parkingu jest to bardzo pomocne. Jak można się spodziewać po już wiekowym dieslu, problemy z mniejszymi lub większymi usterkami mogą zacząć się mnożyć. Jest to oczywiście związane z wysokimi przebiegami. Na co więc trzeba zwrócić uwagę? Naturalnie problematyczne po kilkuset tysiącach kilometrów będą turbo i wtryskiwacze. Turbina w tym silniku to model Garrett GT2260 z nastawieniem elektrycznym i podlega ona regeneracji. Podobnie zresztą jak wtryski. Szczęśliwie dla posiadaczy są tu zamontowane jeszcze w pełni regenerowalne produkty Boscha. Posiadanie pełnoletniego BMW to niesławna walka o prąd, czyli przygody z elektryką i elektroniką. Również w E60 warto na początek zadbać o właściwy akumulator. Sprawa dość prozaiczna, ale niedopasowana bateria albo nowa, ale bez przeprowadzonej adaptacji, czyli w uproszczeniu bez poinformowania komputera pokładowego o zainstalowaniu nowego źródła prądu, może przysporzyć nam wiele nerwów i frustracji. Akumulator, alternator, regulator napięcia i sprawne moduły, których tu nie brakuje, to w tym aucie podstawa. Na pewno nie wolno zaniedbać regularnej wymiany oleju z markowym filtrem. I lepiej, żeby nie był to najtańszy minerał z dyskontu, a przebiegi między wymianami nie przekraczały znacząco 10 000 km. W rozrządzie użyto łańcucha. Przyzwyczajonych do tego, że jest on elementem niewymienialnym, trzeba przestrzec, że owszem jest, ale tylko do pewnego momentu. A ten moment, jak nie trudno zgadnąć, determinuje ilość przejechanych kilometrów. Jeśli nie mamy pewności, czy auto przybyło ich 300 000, czy może jednak 500 000, koniecznie trzeba do rozrządu zajrzeć. Na pocieszenie znajduje się on z przodu komory silnika, a nie jak w późniejszych wersjach od strony skrzyni biegów i przegrody czołowej, więc nie wymaga demontażu całego motoru. Koło pasowe potrafi dość wyraźnie hałasować. Idealnie jest zmieniać je z całym zestawem rolek prowadzących, jak i samymi paskami. Sprawdzają się tu właściwie tylko elementy stosowane na pierwszy montaż. Dobrą wiadomością jest fakt, że 525D jako jedyny silnik z tej serii jest pozbawiony owianych złą sławą klap w kolektorze dolotowym, które zassane do silnika czynią w nim jesień średniowiecza. Ich kontrola i ewentualna wymiana w tym przypadku nie będzie nam zaprzątać głowy. Niestety w miarę upływu czasu trwałość ciągle modernizowanych silników z rodziny M57 zaczęła nieco szwankować. Motor M57N2, z jakim mamy tu do czynienia, otrzymał aluminiowy blok w przeciwieństwie do starszych żeliwnych konstrukcji. Ten zabieg obniżył nieco jego pancerność,
Pojawił się tu również filtr DPF i związane z nim atrakcje, jak trudności z wypalaniem, kiedy z różnych powodów silnik nie osiąga właściwej temperatury. Niestety wątków serwisowych w przypadku BMW E60 jest cała masa. Jedyną szansą na w miarę bezproblemową jazdę jest kupno zadbanego pewnego egzemplarza, tak jak zrobił to po długich poszukiwaniach Jacek. W żaden sposób nie oznacza to jednak, że regularne wydatki na utrzymanie auta w dobrej kondycji będzie można sobie odpuścić. A przy okazji dzisiejszego filmu postanowiłem wprowadzić system ocen, któremu będą poddawane pojawiające się tu pojazdy. Oceny z oczywistych powodów mogą być silnie subiektywne. Jeśli będziecie mieli odmienne, chętnie poczytam o tym w komentarzach. No to jedziemy. E60 mogła pogrzebać serię 5, ale na szczęście tak się nie stało. Jednak ta stylistyka potrzebowała dobrych kilku lat, żeby można się było do niej przyzwyczaić. Mocny, elastyczny silnik z całkiem przyjemnym jak na diesle dźwiękiem i wygodna, nadążająca za nim automatyczna skrzynia. Zasłużone 8 punktów. Ponieważ sam zmagam się z utrzymaniem wiekowego BMW właśnie z takim silnikiem, nie będę specjalnie rozwijał uzasadnienia. Powiem tylko, że nie jest lekko. Lubię wszystkie zadbane BM-ki właśnie za to, jak się prowadzą. Dlatego tutaj bez niespodzianek. BMW 5 E60 nadal może się podobać. Atrakcyjne nadwozie, odświeżone szczególnie nowego rodzaju lampami, czyni z niego auto ciągle nie wyglądające na swój wiek. Udane mimo wszystko, choć wymagające finansowo silniki, dają dużą radość z prowadzenia. Za jeszcze większą przyjemność w czasie jazdy odpowiada zawieszenie. Jeśli znajdziecie zadbany egzemplarz i nie macie problemu z wizerunkiem tej marki, a wiem, że wiele osób ma bardzo duży, to jest szansa, że przed każdą jazdą będziecie się uśmiechać, zbliżając do swojego E60. To wszystko dzisiaj. Jeśli nie chcecie przegapić nowych odcinków, proponuję użycie tego czerwonego przycisku pod spodem. A już teraz zapraszam na kolejne filmy, do których poprowadzą Was miniatury, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?